Tutaj na rzepach jakieś takie zmechacenia się zrobiły, jakieś nitki takie powyszarpywały. Jak byłem w Chorwacji, było 36 stopni, to było mi zdecydowanie za gorąco. Już po prostu nie wyrabiała ta wentylacja. Tutaj w spodniach z tyłu zamek do przypinania właśnie membrany spodni jest tak niefortunnie wszyty, że bardzo ciężko wpiąć tę membranę spodni. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić moją opinią na temat tego kompletu, w którym jeżdżę od w sumie 4 lat, ale na dobrą sprawę to są jakieś 3 sezony, ale przejechałem w tym komplecie ponad 30 000 kilometrów, więc myślę, że mogę Wam coś na ten temat powiedzieć. To jest komplet Rebel Horn Hardy 2. To jest polska firma. Ja kupiłem to w 2020 roku, tuż po zrobieniu prawa jazdy i po kupieniu motocykla. Kupiłem głównie dlatego, że to było tanie. Można było kupić cały komplet, upolować dobrą cenę, ale ja polowałem osobno na kurtkę, osobno na spodnie i wyszło zdecydowanie lepiej cenowo. Ja za całość zapłaciłem jakieś, nie wiem, chyba 1500 zł albo 1600 zł. Była promocja na kurtkę, potem kilka tygodni później udało się wstrzelić w promocję na spodnie. Nie będę Wam opisywał budowy czy tam materiałów, bo ja się na tym nie znam. Jakiś kordura, jakiś membrana, sympa, coś tam. Sympatex? Nie wiem. Na tym się nie znam. Wejdźcie sobie na stronę producenta albo na stronę jakiegoś sklepu, tam będzie dokładnie wszystko opisane. Dzisiaj nagrywam trochę w cieniu, bo jest straszna lampa, jest bardzo ciepło. Przyjechałem do Songesand od strony północno-zachodniej, do fiordu i tak sobie właśnie myślę, że mogę coś o tym powiedzieć. To jest zestaw, będę mówił o tym jako o zestawie, mimo tego, że kupiłem to osobno. To jest zestaw tak zwany trzyczęściowy, czy tam 3-warstwowy, ponieważ mamy warstwę główną, czyli kurtkę. Pod nią, pod tę kurtkę wchodzi taka membrana. Ja mam tutaj tylko membranę od kurtki. Zaraz powiem dlaczego. To jest membrana wiatroszczelna i wodoszczelna. Mimo tego, że jest wodoszczelna, ja jej tak absolutnie nie traktuję, ponieważ przy deszczu ta kurtka namięka, po prostu przemaka. I potem ona jest bardzo ciężka, bardzo długo schnie, więc mając do dyspozycji jeszcze przeciwdeszczówkę Revit, bardzo dobry Revit, i spodnie, i górę, i kurtkę, nie używam tych membran, w sumie tej membrany, jako membrany przeciwdeszczowej, tylko wiatroszczelną, tak, przeciwwietrzną. I dlaczego mam tylko górę? Wyszło na to, że nogi w DL-u mam na tyle schowane, że nawet jak jest zimno, jak jest wiatr, to kompletnie nie czuję. Ja mam zawsze bieliznę termoaktywną Brubecka i na dole, i na górze. Więc jak założę spodnie, pozamykam sobie tutaj te wszystkie zameczki, to jest cieplutko. I do tego poza membranami, oczywiście na górę i na dół, są warstwy takie ocieplające. Ja nawet nie wiem, gdzie one są. Na pewno wziąłem je z Polski do Norwegii, ale nie wiem, gdzie one są, ponieważ chyba raz użyłem dla testów. No, wydaje mi się, że te membrany, nie te membrany, tylko te warstwy ocieplające byłyby dobre w momencie, gdybyśmy chcieli jeździć w bardzo niskich temperaturach. Myślę, że takich w okolicach 0 stopni. Możliwe. Ja jechałem, najzimniej było, teraz nawet niedawno jechałem jakieś 6 stopni na Sognefjelle. Jechałem i było 6 stopni. Absolutnie nie czułem potrzeby, żeby nawet wpinać membranę w spodnie na górze miałem membranę, ale w spodnie nie potrzebowałem, więc tym bardziej tych ocieplin nie. Ale oczywiście one są, więc jeżeli ktoś jest z marzlakiem, to może spokojnie sobie
te ocieplenia wpiąć. Czy to jest łatwe do wpinania? Tak, tu są takie zameczki, ja Wam pokażę na przykładzie kurtki. Tu są takie zamki, którymi dopinamy sobie tutaj. Przypinamy na kołnierzu tutaj z tyłu takie oczko i jeszcze w rękawy, przy rękawach też są takie zameczki, które dopina się tutaj, z tej strony. Trwa to chwilę, więc nie jest to jakaś wielka filozofia, żeby się z tym ogarnąć nawet w podróży. Co dalej, jeśli chodzi o tą kurtkę? Jest trochę zamków, mamy zamki tutaj to są ramiona? Chyba tak, ramiona. Tu mamy zamek z tej strony, zamki z tyłu do przewiewu, tu zamki. Tutaj mamy takie klapki, które są wypinane. Można zapiąć zamki, bądź je odpiąć. Można całkowicie wypiąć te klapki i schować je do takich wewnętrznych kieszeni. I ja w sumie się w to nie bawię, tylko odpinam, zapinam, a jeżeli jest ciepło, to w ogóle wyciągam te klapki. Tu z tyłu jest taki panel, który jest panelem meszowym. On jest w tej chwili wypięty, bo też jest taki duży panel, którym można zakryć sobie te plecy. Ale dla mnie ta wentylacja jest bardzo dobra. Często jeżdżę z plecakiem, więc dodatkowo sam plecak w razie jakby było chłodno, to trochę chroni. Oprócz tego, że te klapki mamy w kolorze czarnym, to w moim zestawie te dwie klapki plus ta tylna są jeszcze w kolorze takim jaskrawo zielonym, takim limonkowym, takim cytrynowym. Więc jeżeli ktoś czuje, że chce być bardziej widoczny, chociaż moja teoria, czy tam moja hipoteza na temat widoczności i kolorowych ubrań, wolę jeździć tak ze świadomością, że nikt mnie nie widzi, więc ja muszę i ludzi widzieć i muszę uważać, a nie, że się obkleję takimi kolorowymi prostokątami, to będzie mnie widać. Nie, jechałem kiedyś samochodem i nie zauważyłem motocyklisty, który naprawdę był oświetlony w całości, jeszcze był kolorowo ubrany, miał w ogóle jeszcze jakieś strachecizny na kasku. Więc wolę po prostu jeździć tak, jakby nikt mnie nie widział. Zamki. Oczywiście można sobie regulować tymi zamkami i w kurtce, i w spodniach. Mamy kieszenie, zamki z przodu, z tyłu, kieszenie wodoodporne, zamki, nie wiem czy tutaj będzie widać, takie zamki w okolicach butów, że można sobie to rozszerzyć, jeżeli ktoś ma, nie wiem, większe buty albo zrobić sobie właśnie większy przewiew powietrza. To działa do pewnych temperatur. Kiedy ta kurtka i ten ciuch się nie sprawdził, jak byłem w Chorwacji, było 36 stopni, to było mi zdecydowanie za gorąco. Już po prostu nie wyrabiała ta wentylacja. To po prostu była za ciepła, za mało było przewiewu. Prawdopodobnie w tak wysokich temperaturach sprawdziłaby się pewnie jakoś kurtka taka meszowa. Nie wiem, ja się naprawdę na tym nie znam. Ja kupiłem ten ciuch tylko dlatego, że wiedziałem, że jest dobry, ma to wszystko, co może być mi ewentualnie potrzebne i jest tani. Ja nie chciałem wydawać, wiecie, 3 razy tyle na samą kurtkę na przykład, bo też widziałem jakieś takie kurtki po 4,5 tysiąca, wiecie, laminowane, jakieś Gore-Texy, coś wklejone, wodoodporne. Nie, ja zupełnie nie chciałem tego. Na dobrą sprawę po prostu szkoda mi było kasy. Ja wiem, że te drogie ciuchy są fancy, są modne, super wyglądają. Ja trochę się z tego śmieję, jestem starym dziadem, który ma w nosie modę. Naprawdę, ja nie muszę wyglądać, ja siebie nie oglądam podczas jazdy. Nie sądzę, żebym jeżdżąc, żeby ktoś na mnie patrzył, chyba że wy widzicie mnie w kamerze, ale widzicie i tak tylko taki wycinek mnie. A zresztą kamera i tak to wszystko na tyle przekłamuje, że widzicie zupełnie coś innego niż jest na żywo. Co dalej? Można tę kurtkę w miarę
dopasować do siebie. Oczywiście to nie jest, tak jak powiedziałem, tak jak przy tych drogich ciuchach, przy których to wszystko jest fajnie dopasowane do ciała i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że tamte ciuchy, one są chyba już takie gotowe w całości, no nie? A tutaj mimo wszystko trzeba mieć na uwadze to, że jest membrana, którą wpinamy i jeszcze w razie potrzeby jest to ocieplenie, ta ocieplina, którą wpinamy jeszcze kurtka, membrana, ocieplina, my. I ta kurtka musi mieć trochę przestrzeni niestety, żeby to wszystko się zmieściło. Dlatego widzicie, ona nie jest dopasowana. Możliwe, że gdybym dobrał rozmiar M, może byłoby lepiej. To jest LK, spodnie i kurtka to jest LK. Ja mam około 80 kg wagi, 1,83 m, więc LK dla mnie jest ok. Można tutaj fajnie paseczkami, rzepami dopasować sobie. Wszystko ładnie gra. Czy ja jestem zadowolony z tej kurtki? Tak, jestem bardzo zadowolony. Nie widać jakichś wielkich śladów zużycia. Tutaj na rzepach, pokażę Wam z bliska, tutaj na rzepach jakieś takie zmechacenia się zrobiły, jakieś nitki takie powyszarpywały. Zamki działają. Oczywiście nie działają tak świetnie, jak działały na początku, kiedy były proste. Bo wiadomo, po praniu, ja oczywiście piorę tę kurtkę, jak trzeba, to po prostu wrzucam ją do pralki i piorę, ale nie suszę w suszarce, tylko po prostu wywieszam tak, żeby sobie spokojnie wyschła. Zamki na początku, jak były proste, działały, myślę, że trochę lepiej. W tej chwili, zwłaszcza te tutaj na ramionach, które są mocno wyginane, już podczas jazdy czasami nie da się tego odpiąć czy zapiąć, nie pamiętam. Ale wymaga to zatrzymania motocykla i po prostu zrobienia tego na spokojnie, pomagając sobie drugą ręką. Co do reszty, to wszystko jest ok. Jest sporo kieszeni, jakieś wewnętrzne kieszenie, kieszeń na telefon. Tutaj jest taka kieszeń wodoszczelna, w której można mieć na przykład kartę zbliżeniową i po prostu płacić zbliżeniowo ramieniem, a można mieć prawo jazdy albo jakieś inne dokumenty. Jest to faktycznie wodoszczelne. Samej kurtki, samych ciuchów nie przetestowałem pod kątem właśnie tej wodoodporności. Czy ta membrana przepuszcza wodę, czy nie, nie wiem, ponieważ nie chciałem dopuścić do tego, żeby kurtka miała nasiąkła, ponieważ długo by schła i byłaby ciężka, jak wspomniałem. Wolę zdecydowanie, nawet czasami jak jest chłodniej, wiem, że na przykład będę jechał gdzieś górą w wietrze, to zamiast wpinać membranę, zakładam po prostu kurtkę Revita, tą przeciwdeszczową i spodnie i to w zupełności wystarczy. To naprawdę funkcjonuje i nie trzeba aż tych wszystkich rzeczy dopinać. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś jest marzlakiem i potrzebuje rzeczywiście, to jak najbardziej może sobie z tego skorzystać. Co jeszcze z rzeczy, które pamiętam? Aha, jak kupowałem tę kurtkę, to pamiętam, że było coś takiego, że nie wiem, może nadal jest, w tej chwili jest rok 2024, ja kupowałem w 2020. Jak kupiłem tę kurtkę i spodnie, to rejestrując paragon, tylko nie pamiętam, czy na stronie Rebelhorna, czy na stronie sklepu, nie pamiętam, ale rejestrując paragon, otrzymywało się 5 lat gwarancji. Ja z tego nie skorzystałem. Mimo tego, że tutaj w spodniach z tyłu zamek do przypinania właśnie membrany spodni jest tak niefortunnie wszyty, że bardzo ciężko wpiąć te spodnie, te membrany spodni. Nie to, że to jest niemożliwe. Jest to bardzo upierdliwe. Można to zrobić, tylko trzeba chwilę tam powyginać, lekko przesuwając. I to jest jedyna wada taka produkcyjna, którą mogłem reklamować, ale mi się nie chciało, bo tak jak powiedziałem, ja membrany do spodni wpinam bardzo, bardzo rzadko, więc
Więc nie babrałem się w to. Zrobiłem ponad 30 000 kilometrów. Byłem na mojej pierwszej wyprawie samotnej do Skandynawii, którą macie tutaj. Temperatury były bardzo, bardzo różne. Było bardzo ciepło, było ponad 30 stopni, było bardzo chłodno. Również byłem na Bałkanach, które macie tu. I tam, jak już wspomniałem, nie sprawdziły się. Będąc w Chorwacji, po prostu gotowałem się strasznie, było mi bardzo niedobrze fizycznie od tego upału, od kurtki. Wtedy właśnie postanowiłem wracać do Polski. Objeździłem w tych ciuchach trochę po Polsce, wokół Tatr. No, byłem w różnych miejscach i wziąłem te ciuchy ze sobą 1,5 roku temu, przeprowadzając się do Norwegii. Oczywiście mogłem je zostawić w Polsce, mogłem je wyrzucić, ale naprawdę stwierdziłem, że one są git. Nie potrzeba ich wymieniać, bo nie widzę uzasadnienia tej wymiany. Tak? Mogłem sobie powiedzieć, no dobra, teraz będę kupował nowe ciuchy, bo coś tam. Nie, one działają. One są sprawne, wszystko jest ok, nic się nie popsuło, nic się nie rozsypało, nic się nie podarło, więc nie było sensu w ogóle, wiecie, no, robić kolejny jakiegoś śmiecia, tylko po to, żeby kupić sobie nowe ciuchy. Nie. Czy kupiłbym ten komplet jeszcze raz? Prawdopodobnie tak. Gdybym potrzebował zmiany i możliwe, żebym zastanowił się nad tym wyższym modelem, nie pamiętam, czy to jest Patrol? Chyba tak. Jeżeli się mylę, to tutaj na dole napiszę Wam, o jaki model mi chodzi. Jest taki troszeczkę wyższy model. Podobno jest jeszcze lepiej zorganizowany, jeśli chodzi właśnie o tą wentylację, tylko też jest stosunkowo cięższy. Aha, wiem, o czym jeszcze zapomniałem. Tutaj razem z kurtką i ze spodniami były ochraniacze na łokcie, na ramiona, na plecy, a w spodniach na kolana. Są jeszcze kieszenie tutaj na biodra, ale nie było w nich, nie było tych ochraniaczy w komplecie. Ja nie dokupowałem ich. Mam od jeansów motocyklowych ochraniacze. Kiedyś włożyłem, ale nie było to dla mnie zbyt komfortowe, nie było to wygodne, więc nie jeżdżę w tych ochraniaczach. Którego poziomu są te ochraniacze? Są takie zielone. Nie wiem. Szczerze powiem, nie wiem, nie pamiętam. A tak jak powiedziałem, wejdźcie sobie na stronę Rebel Horna i Hardy 2, tam zobaczycie dokładnie wszystkie parametry techniczne dotyczące materiałów, tych ochraniaczy, typów zamków chyba. Wszystko tam, co będzie potrzebne, to na pewno będziecie widzieli. Jeżeli ktoś z Was jeszcze będzie potrzebował ode mnie jakichś informacji na temat tych ciuchów, to zapraszam do komentowania. A tymczasem ja spróbuję sobie ogarnąć jakąś kawkę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.